Dzień dobry, Michał Rutkowski, kanał YouTube. Jedziemy dzisiaj do Urzędu Miasta. Jedziemy do Urzędu Miasta spotkać się z majorem Walencji. Słuchajcie. Parę osób poszkodowanych ma przyjść. Zobaczymy, z ilu z tych 40 osób przyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. Widzimy się zaraz. You know it's the balance bag. Słuchajcie, jesteśmy przed Urzędem Miasta Walencji. I to oczywiście styl filipiński. Przyszliśmy, wpisaliśmy się do książki i trzeba czekać. Zapomnieli o czymś takim, że można się umówić wcześniej. Tym bardziej, że pytałem się Jelin wcześniej, miało być umówione spotkanie na 9 rano. I powiem, a wiecie co jest najśmieszniejsze? Z tych wszystkich poszkodowanych przyjechało tylko dwóch. Rafał i Brian. Jeden na przykład nie przyjechał, bo powiedział, że boi się, bo Adrian jest przyjacielem burmistrza, tutaj majora. W ogóle śmieszne powoli mi się to wydaje i brak mi słów. Nie tyle co do Filipin, ale do tego, co tylu poszkodowanych w ogóle z tego nic nie robi. A słuchajcie, już wróciliśmy od majora po prawie 2-godzinnym czekaniu, aż nas przyjmie. Oczywiście to nic nie dało. Został oszukany też jego syn na $500 000, potwierdził nam. I ogólnie firma tak naprawdę jest już spalona tutaj w całej Walencji. Nie dostaną żadnego pozwolenia na budowę, ani nic takiego. Ale docelowo no, nic nie są w stanie zrobić. Taką informację dostaliśmy. Więc kolejna strata czasu. Słuchajcie, przyjechaliśmy do restauracji. Zaprosił nas Brian pogadać. Dalej nic nowego nie ma. Jesteśmy w naszym starym punkcie, gdzie kiedyś wynajmowaliśmy ten apartament. Tutaj, Marinas Pacquial. Zabraliśmy Mata ze sobą. Siłownia sklepiona, jest dobrze. Mati oczywiście przespał się w samochodzie, jak to zwykle. Mat, lubisz spać w samochodzie? A. You like that car? Yeah. Yeah. Brian widzę, że jest, a Cafe Racer. O, idziemy dzisiaj do Cafe Racer. Nawet fajnie to wygląda. I say it looks nice. Come on, I think it's inside. O. No możemy coś zjeść. No, fajnie. Hello. Bomba kaloryczna, słuchajcie, naczosy, ale tyle sosu. In a way, a lot of sauce here, because it's old nachos and you know, won't hide the taste with the sauce, under the sauce. Baby salt. Tyle sosu, że chyba chcą ukryć, że są stare te naczosy. Sisig, ribs, and Matt have small food. I don't know how you eat that all. He's the one who ordered that, not me. Bon appetit, Mati. Dzień dobry, Michał Rutkowski, kanał YouTube. Słuchajcie, witam w kolejnym dniu. My już jesteśmy po siłowni. Szukamy właśnie Sylweja. Śniadanko mi przygotowują, mamy 12, ale przed siłownią po prostu nie jadam. Tata? Pakiet? Witamy to pakiet? Is the clothes, jest? Jakieś ubrania? No. Tak. Yes? Charlie, it's not for you. No ja wiem, ale to mamy paczka. A dla mnie co? Mielone? Yes? You want to show me dance? O! No dobra, dzieciaki tańczą. Dogi. A ja się zabieram za jedzenie, muszę coś zjeść. Takie mielonidasy z rybem i z sosem bulgogi. You want kernels, baby? Kernels? No, thank you. Tak naprawdę nic specjalnego. Te mielone z sosem bulgogi, trochę na ostro i kimchi. To moje śniadanie po 2-godzinnym treningu. Dzisiaj były nogi.
i trochę cardio. Po prostu uwielbiam schody, tak? Wchodzić sobie po schodkach. Bardzo fajnie, bardzo łatwo podnieść tętno bardzo wysoko, tak naprawdę nie męcząc się. Spalasz kalorie, co prawda słabo robisz kondycję, nie tak jak przy bieganiu albo przy jeździe na rowerze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz jadę na masaż za 1,5 godzinki i to chyba tyle dzisiaj. Zobaczymy się może później w basenie. Słuchajcie, właśnie wracam od chiropraktyka. Trochę mnie tam ponastawiał. Przyjemność, pierwsza wizyta 2500 peso tutaj w Darwin. No, zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Kolejną wizytę mam na sobotę. Kolejna wizyta 2000 peso, czyli 200 zł, a później jakieś tam 140. Ceny jak w Polsce, bym powiedział. Jak ostatnio patrzyłem. No, ale niby jest trochę lepiej, ale zobaczymy, co będzie. Jakoś wiecie. Bardziej ufam tym w Polsce fizjoterapeutom niż tutaj. Mimo że on był Amerykaninem. Jest Amerykaninem. You wait for me? Yes, sir. Ok. Jedziemy, słuchajcie, na działkę. Dzisiaj mamy bojowe zadanie. Nie pada, oby nie zaczęło padać, bo przyjedzie geodeta i poda nam wymiary działki i wskaże dokładnie, gdzie są punkty. Wczoraj cały dzień padało, dlatego musieliśmy przełożyć geodetę. Więc tak, Michał Dudkowski, Filipiny. Czy takie cudowne? Zależy kiedy, ale mają bardzo dużo plusów. Chyba więcej niż minusów. Więc zabieramy się, mamy 10 minut na spotkanie. Do spotkania. Słuchajcie, mówią, że żebym nie wchodził na górę, bo się połamie. O kurde. Our Ghost Town. Słuchajcie. Geodeta już sprawdza punkty, a my jesteśmy tutaj. Chcę zobaczyć, czy jeśli wejdziemy na samą górę, to już tutaj byliście pewnie z naszych filmów. Popatrzcie się, jak to wygląda po paru miesiącach. Nie. Tam troszeczkę widać morze, ale to jest jeszcze za nisko. No, i tak to wygląda. Nic się nie zmieniło od listopada. Tak? Nothing change. Tam jest geodeta. Szukają punktów właśnie. I nie mogą znaleźć. Tam jest Rafała Konda 4. Też nic się nie ruszyło. Ale już wszyscy w Domagetę wiedzą, kto jest winny. Tylko jakoś nikt się nie może zająć nimi, żeby ich wsadzić do paki. My jesteśmy teraz z właścicielem ziemi tutaj i sprawdzamy, gdzie jest te 4600 metrów. W teorii jak idzie mur, plus 3 metry tam, które zostały darowane tutaj gminie, Barangajowi na drogę, bo tutaj będzie droga Barangaja. Zobaczcie, jak to wszystko pordzewiało. Szybciutko. To już dawno pordzewiało. Po miesiącu od położenia. Ale dalej jest stal, to stal chyba. Nie wiem, będziemy teraz robić po swojemu. Jak się wszystko uda i ustalimy wszystko. Że ten rok będzie lepszy, to powiem wam tak. Zapowiada się gorszy. Już mi się wdało tutaj zakażenie. Małe to małe, ale musiałem sobie ranę rozwalić i ją przeczyścić dokładnie, bo zaczęła swędzić i ropieć. A mój jeden z pracowników odchodzi za parę miesięcy i muszę wrócić, tak jak mówiłem już niedawno, do normalnej pracy. Co może i będzie plusem, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, muszę zejść tutaj bez was. No, słuchajcie, chodzimy sobie tutaj dookoła ziemi. Tutaj geodeci sprawdzają cały czas. Trochę wieje, ale nie mamy jeszcze dokładnie danych. Już znaleźliśmy tutaj punkt, że ten płot jest na linii dobrze postawiony, ale poczekamy na cały szkic i wszystko, całą mapę. So this would be from here to there, right? O, słuchajcie, już skończyliśmy nasze pertraktacje, rozmowy. Najważniejsze, że to co widzieliśmy wcześniej, czyli to co zrobił geodeta Orange Kite Group, się zgadza z tym,
naszymi przypuszczeniami. Jedziemy teraz na zakupy, na jakiś plac zabaw. Kolejny etap to będzie kupienie ziemi. Już za parę dni będziemy mieć deed of sale i tax declaration. Po tym wznawiamy budowę, jedziemy z pozwoleniami na budowę i wszystkim. Jeszcze zrobimy do tego subdivide, czyli podzielimy ziemię tak, żeby każdy miał swoją część. Ogólnie tutaj się czeka na to bardzo długo. Z tego co czytaliśmy, to subdivide, podział ziemi, tak żeby było kilka tytułów, trwa nawet 2 lata. A co za tym idzie, ziemia będzie nasza, ale każdy już będzie budował. Będą musieli zaufać nam, albo będziemy musieli podpisać z Jelin jeszcze jeden kontrakt z pozostałymi właścicielami ziemi, tak? Jak zapłacą oczywiście za swoją część. Prawda jest taka, że no jeśli kupimy tą ziemię, a na to wychodzi, to straciliśmy nie 4, a 3 miliony. I możemy kontynuować. Plusem też jest to, że będziemy mieli dużo większą działkę. Nie będziemy mieli 1500 metrów, a będziemy mieli 2500 metrów. Będziemy mogli albo zrobić 2 pokoje więcej, albo zrobić więcej przestrzeni dla klientów. Więc coś za coś. Oczywiście nie wiem jak za to zapłacę, ale będę musiał się zapożyczyć. Wiecie, to tylko tam 500 000 złotych pożyczki. Ale damy radę. Najważniejsze, żebyśmy nie stracili tego czasu i tego, co już jest. Słuchajcie, Jelin się wreszcie opaliła, popatrzcie. Very nice. 1 godzina na słońcu. Tak opala słońce na Filipinach. Chyba pierwszy raz byliśmy tak długo na słońcu, przez to, że z geodetą chodziliśmy tam. A ja, no też widać po moim ręku, troszeczkę się opaliłem. Najgorzej to chyba czapa, bo czuję głowę. Si Aisa, murag di man daw urutan si Aisa. Di man. Bardzo fajnie. Say bro, it's okay. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej o krok od swoich marzeń. Zobaczymy, czy jeszcze będą jakieś przeszkody w tym roku, dopiero początek. Are you happy? No, I buy for you the land? no, not. We don't buy yet, Michał. We need to talk about it to the attorney. Tak. No i znowu jesteśmy w City Mallu, żeby Matt mógł się pobawić troszkę na placu zabaw. A my idziemy na zakupy. What you want buy? Meat, because you said you don't like there, so I need to try in here. Ja, słuchajcie, Ja. ostatnio kupiliśmy mięso mielone, miało tyle chrząstek, że głowa mała. Musimy jakieś ubrania kupić dla Mata też. Oh, it smells so Tutaj. good. No, I'm full. Spaghetti jadłem na śniadanie. What did you eat? I eat spaghetti you make for me. Do you Ah, remember? yes, you already. Oh, that's so cute. Takie? Nie. To jak to kobiety mają? Wpadła, miało być ubrania dla Mata i dla mnie, a jest dla Lili. How Ile about tak- this? How much is like that? It's too small, yeah? 300. O kurczę. 400 peso to jest jakieś Only for me. 32 zł. Better like that. O, takie coś. A this, baby? Yeah, but we need to buy. Yes. It's Yeah, I think nice. it's nice. No. Yeah. Ten sklep w niektórych miejscach wygląda jak lumpex. Zobaczcie się. Każde ubranie z innej parafii. I trzeba szukać. Ja jednak nie lubię lumpeksów, nie przypadam przynajmniej za szukaniem. It's okay. Dla Lili? Yeah. Co my mamy? Mamy spodenki, takie dla Mata. Jakąś taką to. No koszulki po jakieś takie 20 zł, prawda? Siadaj, nie gadaj. Hey, hey, tata, Leave me apagar. Małe zakupy zrobione, możemy jechać. Słuchajcie, mają śmieciarkę tutaj w Dumaguete, święto. Jest druga, którą widziałem. Dzień dobry, Michał Witkowski, Filipiny. Jestem oczywiście z Matem w basenie, jak to codziennie. Ale dzisiaj miałem taką sytuację,
trochę niebezpieczną, bym wam powiedział. Muszę się wam z tym podzielić. Często się słyszy, że dziecko wyszło samo z domu, prawda? Gdzieś się zagubiło i potem policja ich szuka tego dziecka, prawda? Dzisiaj miałem taką sytuację, Mac ma 4,5 roku i powiedział mi, że idzie do supermarketu z Charliem, z psem. I go tak obserwuję. On normalnie wyszedł z mieszkania, z apartamentu, otworzył sobie bramę i wyszedł na główną ulicę. Dobrze, że go obserwowałem, co robi, bo normalnie by poszedł do supermarketu, tak jak chciał pójść. Mati, gdzie dzisiaj chciałeś iść? Co? Gdzie dzisiaj chciałeś iść z Charliem? Do supermarketu A z kim chciałeś iść? i na City Mall. Na City Mall, tak? A z kim chciałeś iść? Jest moja siostra z Charlie. Bez taty? Bez taty? No, ja idę z Brian, bo Więc uważajcie i obserwujcie swoje pociechy, bo teraz już wiem, co to znaczy, jeśli w telewizji mówią, że dziecko wyszło z domu, jak jest młode. 4,5 roku. O! No my się, wasze zdrowie, my się tutaj bawimy, czekamy na dokumenty cały czas z tutaj z urzędów różnych filipińskich, żeby sprawdzić, czy możemy kupić ziemię. Trochę tych dokumentów jest, przez to, że ziemia nie ma tytułu, tylko deed of sale i tax declaration. I to jest bardzo, bardzo problematyczne. No jak się uda, no to kupimy, a jak nie, to nie. Na razie sprawdzamy wszystkie możliwości. Mamy dobrego adwokata, który się zajmuje od 20 lat nieruchomościami właśnie tutaj na Filipinach. Więc on wszystko sprawdza dodatkowo, żeby nie było jakiejś stopy. Zwracajcie uwagę, co robią i gdzie idą wasze dzieci. Bo naprawdę trochę to straszne było. W Polsce jeszcze tak bym się bardzo nie przestraszył, bo jest jakiś ruch, prawda, są chodniki i tak dalej. Tutaj drogi nie mają chodników, rzadko kiedy mają chodniki tak naprawdę. Czasami tam w niektórych miejscach, w miastach są, ale tak jak tutaj jesteśmy, no to jest po prostu 4-metrowa droga, czy tam 5, bez chodnika i tyle. Więc jest to niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieciaka, który się nie wychowywał na ulicy, tak jak tutaj większość dzieci się wychowuje, prawda? Nie wie, co zrobi motocyklista, co samochód zrobi, nie wie, gdzie stanąć. Trochę się wystraszyłem, ale dobrze, że w ostatniej chwili go zawołałem i wrócił. Ale teraz już wiemy, że musimy go naprawdę pilnować. Bo dopiero parę dni temu nauczył się otwierać drzwi sam. A wiecie, jak to dziecko. Jestem w szoku cały czas. Dobrze, że chociaż w basenie nie muszę go za bardzo pilnować, bo umie pływać. Przed chwilą przeszła ładna burza, takie oberwanie chmury chwilowe i deszczu nie ma, ale wszędzie jest mokro. Słuchajcie, bawię się kamerą, popatrzcie się, jak się wczoraj spaliłem. Widzicie? Jak byliśmy z geodetą mierzyć ziemię, to tak się pięknie spaliłem. A tu w ogóle widzicie siebie. Za to lubię DJI. Co jak co, ale i Pocket, i Action wyszedł im idealnie. Jelin tak samo, widzieliście na filmie, jak się opaliła moje ręce. Strasznie wyglądają. Do tego stopnia, że Brian, nasz sąsiad, dzisiaj nie pojechał z nami na rozmowy do adwokata, tylko został, bo dostał takiego lekkiego udaru, można powiedzieć, po wczorajszym. Więc uważajcie na słońce. Moja wina to, że czapki nie... Zapomniałem z polskiej czapki, to był problem. Ale życie. Nie spodziewałem się, że 1,5 godziny na słońcu aż tak mnie zjara. Tym bardziej, że już byłem upalony po Madagaskarze.